Ach, pierwsza w nocy. Właśnie skończyłem Elexa i jednocześnie podjąłem decyzję o tym, co będzie w kolejnej części z serii legendarnych gier. Serdecznie zapraszam. Gdzieś w kosmosie znajduje się Magalan. Można by rzec, że jest żywą kopią naszej Ziemi, a przynajmniej był, dopóki nie uderzyła w niego kometa. Kometa bardzo szczególna, bo składająca się z pierwiastka Elex, który po uderzeniu całkowicie zmienia oblicze świata na Magalanie. Nie dość, że bardzo silnie wpływa na nieodpornych ludzi, to staje się główną walutą, paliwem i źródłem wielu problemów. Ludzi dzieli na frakcje. Berserkowie walczą o powrót natury, a Elex przetwarzają do bezpiecznej postaci. Klerycy nie chcą o tym słyszeć, wierzą w swojego Boga, a Elex jest dla nich kluczem do rozwoju wielu technologii wojennych. Banitów zaś nie obchodzi nic, żyją dla zysku, a z Elexu robią dopalacze. Te trzy frakcje mają wspólnego wroga. Najpotężniejszą, pozbawioną uczuć frakcję Albów, która wycina w pień każdego, kto stanie jej na drodze do Elexu. Widać więc, że na Magalanie wszystko zaczyna się kręcić wokół tego cudownego pierwiastka. Nasz bohater zaś to wysoko postawiony dowódca Albów, a dokładniej ujmując, były dowódca Albów. Siłą wypadkowej, nieprzypadkowego wypadku trafiamy więc w samo centrum tego dość nieprzyjaznego świata i modlimy się, by nikt w nas nie rozpoznał byłego Alba. Oczywiście, by coś tu móc znaczyć, będziemy musieli przebyć całą, bardzo długą drogę od zera do kogoś, z kim trzeba się liczyć. Elex to znane i sprawdzone wzorce swobody wyboru frakcji, czyli każdą można odwiedzić i zakosztować jej życia, by o wyborze jedynej samemu potem zdecydować. Doświadczymy w nim wielu flashbacków z poprzednich gier studia, bo Elex czerpie z nich garściami i zupełnie nic sobie z tego nie robi, gdyż wychodzi mu to na dobre. Mamy więc pierwszego przyjaciela, który stanie nam na drodze i posłuży radą. Mamy miasto otoczone barierą, wulkan, broń palną, magię, pustynię i coś tajemniczego, co wisi w powietrzu. Jesteś tu nowy, więc słuchaj uważnie. Książę rządzi całym Tawarem. Wyzwolił to miejsce spod tyranii Baxtera. Panują tu dość proste zasady. Wolisz mieć księcia po swojej stronie. Książę jest moim kuzynem, a to znaczy, że wolisz mieć i mnie po swojej stronie. A to z kolei oznacza, że musisz znaleźć sposób na zarobek. Ten cały wielki miks o dziwo świetnie się sprawdza. Można by rzec, że to nie Gothic jest głównym dorobkiem studia, ale umiejętność budowania ogromnych, tętniących życiem światów, w których po prostu chce się być. Bo ten taki właśnie jest. Podzielony na strefy klimatyczne, od skutych lodem gór, przez zorane lawą tereny, zielone równiny i lasy, po bezkresy pustynne. O tak, ten świat ma co zaoferować. Gdyby ktoś się zresztą uparł, mógłby go zapewne także przemierzyć wzdłuż, wszerz lub w poprzek, niezbyt zważając na żadne z naturalnych ograniczeń, a to za sprawą odrzutowego pasa, bardzo fajnej innowacji poszerzającej eksploracyjne możliwości. Poza tym grę podkręca prawdopodobnie kilometrowa lista broni. To już nie jest pytanie, czy wolisz używać magii, czy może broni białej, ale szeroki asortyment zdolności, wszelkiej maści karabinów, wyrzutni, broni laserowych czy plazmowych. Cóż za raj! Chloe nie jest spłukana. Może nie ma Elexitu, ale ma szkatułkę pełną klejnotów i biżuterii. To jej fundusze na czarną godzinę. I chcesz ją okraść? Kradzież to ohydne słowo. Chcę rozdzielić jej ukryte skarby tak, by wszyscy na tym skorzystali. Znam kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zapłaci niezłą sumkę za skarby, które Chloe ukryła w piwnicy.
Alex potrafi również zaskakiwać, opowiadać i po prostu wciągać. To dość złożona fabularnie intryga, każąca nam bez przerwy podejmować decyzje, skutkujące potem oczywiście w grze. Dostarcza przed nami sporych rozmiarów historię, którą dodatkowo sami możemy uzupełniać, znajdując i odtwarzając nagrania z czasów przed uderzeniem komety, choć oczywiście najciekawsze jest to, co sam Alex opowiada. Dwóch wyznawców Kalana nie może się doczekać spotkania ze swoim Bogiem twarzą w twarz, a bardzo chętnie ich do niego wyślę. Szybka decyzja. Dołączysz do mnie w walce z nimi? Główny wątek gry posiada ciekawe twisty i banalny nie jest, choć przyćmiewa go naprawdę mocny klimat tego tytułu z podkreślającą uroki muzyką. Jako całość jest bardzo spójny i tworzy ostatecznie zupełnie nowy i unikatowy kierunek, który obrali twórcy z Piranha Bytes. Zapada to w pamięć wielu bohaterów, gdyż są zwyczajnie barwni i świetnie nakreśleni, a piękny, ogromny świat jest wypełniony po brzegi grą. Oddałem Alexowi około 70 godzin z życia i dostałem w zamian tytuł, na który miałem od dawna ochotę, choć sam o tym nie wiedziałem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Stój! Co? Zidentyfikuj się. Czego ode mnie chcesz, beczko smaru? Beczko smaru. Identyfikacja nierozpoznana. Prawidłowa identyfikacja wymagana w celu wejścia na obszar. Zidentyfikuj się. Co kurwa? Po prostu mnie wpuść! Co kurwa? Identyfikacja nierozpoznana. Masz 5 sekund, żeby spierdolić mi z drogi! Spierdolić mi z drogi. Identyfikacja nierozpoznana. Zidentyfikuj się. Bądź uiść opłatę w wysokości 2000 kryształków. Co? 2000? Co ty pierdolisz? Pierdolisz. Nierozpoznane. Rozpoczynam proces usunięcia obiektu. Co robi? Hej! Zajmę się tym! Dlaczego chcesz, bym walczył z Rayleighem? Po prostu najwyższy czas, by ktoś go odwiedził. Ty chyba się do tego nie nadajesz. Ten kłamliwy gnój opowiada, że zabiłem rodzinę na pustkowiach. Kompletna brednia. Zabiłem 5 rodzin. Jacyś pierdoleni osadnicy, bezfrakcyjni. Panoszyli się po okolicy bez żadnej porządnej broni. Sami się prosili.